Witajcie, z tej strony Pongu, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem The Joy of Creation Story Mode. Nie jestem całkowicie pewien tego, jak bardzo pójdę w teorię, ale głównie skupię się na jakimś omówieniu całego tematu. Gra jest już w robocie od dłuższego czasu, oficjalna premiera jest za parę dni, ale ja dopiero teraz wziąłem się za to wszystko. The Joy of Creation od zawsze po prostu wyglądał jak FNAF Free Roam bez fabuły. Postacie z gry to Ignited animatroniki, na dobrą sprawę można by je nazwać Withered animatronikami, bardziej zniszczone wersje zniszczonych robotów z FNAF 2. Sam Halloween Update i Ignited Springtrap, który nie powinien w ogóle istnieć, pokazał, że nie ma jakoś dużo do oferowania w temacie fabuły. To była próba przedstawienia FNAF 3 z Free Roamem, ale za dużo nie miało to sensu w fabule, jedynie wyglądało strasznie. Także z mojej strony nie było po co robić odcinka. The Joy of Creation Reborn miał jakieś swoje dobre momenty, mechanika Foxy'ego była ok, mechanika z telefonem Fazbear's Fright też, chociaż była dosyć niewygodna, ale nie było zbyt wiele dla mnie do omówienia. Teraz powstał Story Mode i jak sam tytuł mówi, zamierza skupić się na Anyway, zamierzam spojrzeć na to wszystko, na teasery przed wyjściem, prawdopodobnie też zrobię jakieś teorie po wyjściu gry. Wątpię, że nagram gameplay, chyba że chcecie nagranie w najgorszej jakości na 5 FPS-ach. Story Mode ma już 5 teaserów i 5 trailerów. Przy czwartym trailerze pojawi się opis gry. Zobaczymy go na początek, bo to co się tutaj dzieje jest dosyć dziwne, niezłe, niezwykłe. Cała historia zaczyna się 8 sierpnia 2016 roku, w drugą rocznicę całej serii Five Nights at Freddy's. Pomimo sukcesu, który przyniosła cała ta seria, pojawi się coś jeszcze i ta najnowsza rzecz nie jest zbyt przyjemna. Horror przyniesie do realnego świata. Gramy z kotem i całą jego rodziną, próbując przetrwać terror, którego jeszcze nie rozumiemy. Musimy znaleźć wiele szczegółów, sekretów, które wyjaśnią, dlaczego FNAF nie będzie już kontynuowany. Cóż, mogę powiedzieć, że jest to dosyć ciekawy zbieg okoliczności w związku z tym, co działo się ostatnio, ale mimo wszystko. Cały ten koncept jest dosyć oryginalny. Joy of Creation poszło silnie w meta historia. Nie jest to fangame o FNAFie, tylko fangame o twórcy FNAFa. No i wyjaśnia to całkowicie, o co chodzi z tymi Ignited animatronikami. Nie da się ich zbytnio sensownie wrzucić w fabułę FNAF. No generalnie dałoby się, ale byłoby z tym dużo mieszania, ale nie. Tutaj są czymś zupełnie nowym. Cała gra składa się z 5 części, gdzie każda z nich będzie odbywać się w inny sposób. 5 różnych poziomów z osobnymi mechanikami. No i te 5 teaserów, o których wcześniej wspomniałem, pokazują każdą z tych lokacji. 2 z nich mogliśmy już widzieć w demo tej gry. Mamy tam salon i sypialnię. Pełna wersja wprowadzi nam dodatkowo biuro, piwnicę, no i strych. Najpewniej w tej właśnie kolejności. Teraz wspomnimy sobie to, co już wiemy z demo. Przy włączeniu gry mamy krótką cutscenkę, w której jesteśmy Nickiem i rozmawiamy przez telefon z Tobiasem. Odzyskaliśmy dom, przed którym stoimy, tyle że wciąż jest coś nie tak. Możemy zauważyć oczy jakiegoś animatronika w rogu. Potem przechodzimy do wspomnień. Wszystkie plansze, które przed sobą mamy do przejścia, to wspomnienia, więc najpewniej nawiązują do czegoś, co wydarzyło się z tym domem wcześniej. Musimy je sobie przypomnieć. Powiem, że teasery sugerują, że mechaniki zostaną zmienione, a przynajmniej mechaniki salonu, ale powiem, jak wygląda to wszystko w tym momencie w demie. W obu poziomach musimy bronić się przed tą samą czwórką animatroników. Raz wyskoczył mi też Golden Freddy w salonie, ale nic nie robił szczególnego. Zdaje się, że pojawia się zawsze, gdy słuchaj taki randomowy, dziwny ambient. W salonie, który jest pierwszym poziomem, Freddy i Bonnie przychodzą od prawych i lewych drzwi. Kiedy będą blisko, gracz musi schować się za sobą i czekać, aż wejdą, rozglądną się i wyjdą. Foxy stoi za nami, za drzwiami i musimy po prostu na niego zaświecić, gdy drzwi się otworzą. Chica jest widoczna na kamerze, porusza się jedynie, kiedy światło jest zgaszone, a od czasu do czasu samo się wyłącza. Musimy je ponownie zaświecić jednym z 2 włączników przy drzwiach. My za to jesteśmy najwyraźniej samym Scottem, co sugeruje rozmowa, którą słyszymy. W drugim poziomie jesteśmy małym dzieckiem, Nickiem, i znajdujemy się w kołysce. W tej nocy znowu bronimy się przed czwórką. Freddy znajduje się za oknem i musimy zasłonić zasłony, gdy się pojawia. Bonnie stuka do drzwi, a gdy wejdzie do środka, musimy mieć zgaszone światło i siedzieć cicho. Chica wychyla się ze swojej szafki i wtedy musimy się na nią patrzeć. A Foxy wychyla się za nami, musimy popatrzeć się do góry i udawać, że śpimy. Zamknąć oczy. Tyle z mechanik póki co. Mechaniki salonu są dosyć zamieszane, niezbalansowane, mogą cię zaatakować wszyscy na raz i nie możesz nic zrobić, żeby temu zapobiec. No i Freddy ze 2 razy tak znikąd zaatakował mnie, kiedy powinien być daleko w korytarzu. Generalnie też śmieszy mnie to, że świecenie na monitor daje światło na Chikę. Możliwe, że to też jest jakieś paranormalne coś, ona rzeczywiście jest wewnątrz telewizora. W obu nocach dostajemy po phone callu. Oba wyjaśniają nam mechaniki, ale też mówią trochę więcej na temat fabuły. Pierwszy sugeruje nam, że animatroniki w jakiś sposób wyszły z gry, że działają na AI z gier i dostosowują się do otoczenia. W drugiej dowiadujemy się też, że koleś, który nas dzwoni, nazywa się Michael. Możliwe, że ma związek z Michaelem z FNAFa. Też łatwo dojść do tego, że koleś z cutscenek to ten sam dzieciak, który był w kołysce. Oboje nazywają się Nick.
Także zgaduję, że cokolwiek się stało, ten mały dzieciak przeżył wszystko, co się wydarzyło i wrócił tutaj już dorosły, a gra skupi się trochę bardziej o niego samego. Ginąc w salonie może nam wyskoczyć specjalna kasenka, w której znajduje się jakiś dzieciak. Jest uwięziony we Freddym, zdaje mi się. Choć nie jestem pewny, bo to wygląda jak zatoczka Foxiego, ale sam Fox jest chyba z boku. Podchodzi do nas albo Golden Freddy, albo Shadow Freddy. Ciężko powiedzieć, jako że oni wszyscy są spaleni, raczej więcej sensu miałoby tutaj Golden Freddy moim zdaniem. Ale jak już mamy za sobą, to skupmy się też na trailerach. Każdy z nich pojawił się po najnowszym demie. Zanim zacznę je omawiać, polecam obejrzeć je samodzielnie, linki znajdują się w opisie. W pierwszym z nich dostajemy zupełnie nową lokację, ciężko ustalić, z którego etapu ona pochodzi, ale raczej pasuje tutaj biuro z tych wszystkich. Ni to piwnica, ni strych, a pozostałe dwa już widzieliśmy, chyba że w finalnej wersji zostanie rozwinięty salon, nie jestem pewny. Zdaje mi się, że i pierwszy i drugi trailer skupiają się na bliżej. Ma to sens w kolejności. To pierwszy nowy poziom po tym, co dostaliśmy w demie. Biuro skupi się na całym tym pokoju z 3 monitorami. Na drugim trailerze widać było też kalendarz. Nie jestem w stanie zauważyć roku, ale jest to wyraźnie sierpień. Jako że według opisu wszystko ma się dziać w sierpniu 2016 roku, a dni też pasują, bo zaczyna się ten miesiąc od poniedziałku, więc raczej po prostu sugerował to 2016, zanim dostaliśmy to potwierdzenie. Trailer drugi pokazuje nam nagranie, które najpewniej należy do Scotta i jeżeli dobrze rozumiem, animatroniki stają się tutaj coraz mądrzejsze, wyłamują się z AI, które mieli. W phone callu z salonu Scott mówił, że raczej będzie wiedział, co robić, że on sami kodował, a teraz w tym trailerze drugi mówi, że robią rzeczy, których wcześniej nie robili. Wyłamali się z AI, teraz też współpracują ze sobą. Jak pierwszy poziom prawie całkowicie skupił się na AI z gier, drugi już trochę mniej. Teraz od trzeciego będą robić co chcą. I to jest dosyć ciekawy koncept, taka ewolucja tych postaci. Jak cały ten trailer sugeruje, będziemy znajdować się w biurze, ale też będziemy mogli łazić po okolicy, jakoś bronić się przed animatronikami. Jak teraz spojrzymy tutaj na jeden sens finalnego trailera, wygląda jakbyśmy mogli zaatakować jakoś animatroniki, które spotkałem. Nie wiem, czy tu Freddy został uderzony, czy może odwrócił się od latarki. Także tak, co ich będziemy mogli robić tuż naprzeciwko animatroników. Trailery trzeci i czwarty skupiają się już na tej całej piwnicy. Trzeci, tak samo jak pierwszy, zostawia nam parę scen z gameplaya bez żadnych słów czy większej obróbki. Widzimy, jak mniej więcej wygląda cała lokacja, dużo krat, guzików, nasze całe biuro z monitorami. Pytanie polega tylko na tym, o co chodzi w tej ostatniej scenie. Koleś wszedł do toalety, wyszedł i pojawia się w zupełnie innej lokacji, dziwnym korytarzu pełnym rur. Możliwe, że piwnica będzie się zmieniać jakoś paranormalnie i to będzie plansza, którą trzeba przejść od początku do końca, a nie przetrwać jakiś określony czas. Już na Game Jolcie było powiedziane, że ten poziom będzie inny niż pozostałe. W czwartym trailerze widzimy zmieniającą się cyfr od 6 do 1, a także tekst na monitorach. Zdaje się, że będzie trzeba parokrotnie przejść tą samą planszę, która będzie się zmieniała, szukając po drodze jakichś kluczy, haseł i też broniąc się przed animatronikami. Zobaczmy też, co nam mówi trailer czwarty. Najpierw pojawia się 6, napis dużo kształtów, wszystkie podobne, ale inne. Zaraz potem widzimy moment, w którym endoszkielet pojawia się tuż przed tymi monitorami, które wcześniej widzieliśmy. Zdaje się, że to endoszkielet z 1, ale nie jestem tego całkowicie pewien. Potem razem z 5 mamy napis wszystkie trzymające nas tutaj z tobą. Zaraz potem widzimy dosyć ciekawą scenę, w której spalamy hak Foxiego. Znajdź klucz, który będzie pasował do zamka. Zaraz mamy zamek na 4-cyfrowy kod, już nie klucz, tylko na hasło. Unikaj straconych w ogniu. Teraz przechodzimy przez dosyć ciemny korytarz. Oddaj nam go i obiecujemy. Następne drzwi, tym razem z 2. Jego krewnych, żeby spełnić twoje pragnienia. Na monitorach widzimy kołyskę, 4 i zdaje się coś innego, czego nie potrafię zidentyfikować, jakiś inny pokój. Trochę tego jest i widać parę ciekawych rzeczy. W ogóle zastanawia mnie to, kim tutaj jesteśmy. Zgodnie z opisem powinniśmy być kimś z rodziny Scotta. Teksty teraz, które pojawiają się na ekranie, są dosyć ciekawe, bo sugerują, że jest to jakaś inna, nowa postać. Może to Michael, czyli Fungi, może to endoszkielety. Każe nam unikać tych, którzy są straceni w ogniu, czyli animatroników, czyli to raczej nie są one same. Możliwe, że te podobne kształty też nawiązują do właśnie robotów. Ten, kto mówi, chce coś od nas, obiecuje nam krewnych, jeśli kogoś mu damy. Nie wiem, Scotta może? No i mówi, jakby był tutaj uwięziony razem z nami. Mówi też o sobie w liczbie mnogiej, jakby to była grupa różnych osób, postaci. Nie wiem. Ciężko stwierdzić. Endoszkielety miałyby niby sens, bo zdaje się, że jest ich 2. Finalny trailer, który podaje nam datę wyjścia, czyli 17 lipca, pokazuje też elementy z każdego poziomu. Na wstępie jest powtórzone. Głównym bohaterem jest Nick, który dorastał w tym domu, który utracił ten dom i prawie utracił całą rodzinę. Wszystko z powodu Five Nights at Freddy's. Sam nie jest do końca pewny, co się tutaj wydarzyło i my musimy to sami rozwiązać. Część ze scen to mniej więcej to, co już widzieliśmy. Jest za to jedna scenka, w której ktoś do nas podchodzi, ale cała czerwonowa kolorystyka sugeruje, że widzimy tutaj perspektywę animatronika. Zaraz potem pojawi się scena z pierwszego poziomu.
z salonu pokazuje, że na monitorze będziemy mogli oglądać właśnie rzeczy z perspektywy tych robotów. To tutaj zdaje się, że też jest z salonu. Teraz chowanie się przed animatronikami wchodzącymi do pokoju to będzie coś więcej niż tylko chowanie się za sobą. Najwyraźniej przechodzimy w cały free roam. Teraz jest też fajny bajer, w którym są rzeczy ukryte za plakatami. I to znowu biuro, znowu też pokazanie salonu. Animatroniki będą wchodzić przez wszystkie 3 drzwi, a nie tylko Freddy i Bonnie z lewej i prawej. Tutaj Bonnie jest w drzwiach, które wcześniej niby miały być Foxy'ego. No i na koniec też endoszkielet z 2. Wszystko zapada się dosyć ciekawie. Najbardziej chyba mnie interesuje cała ta postać Fongaja, Mike'a, kimkolwiek on jest. Może też wyszedł z gry. Jest Mike'iem z 1. Kto wie. Generalnie cały koncept jest dosyć ciekawy. Animatroniki, które w jakiś sposób wyszły z gry. Chyba, że to nie jest prawda. Z początku myślałem, że to może ktoś stworzył te animatroniki na Saula Scotta, ale z tego co widzimy w tym wszystkim też pojawiają się przeróżne paranormalne rzeczy i tak dalej. Nie wiem. Ciekawie to wszystko wygląda. Pojawia się główna 4, Golden Freddy, 1 albo 2 endoszkielety. Możliwe, że więcej jakichś specjalnych postaci. W Danger of Creation Reborn były te 2 postacie. Mogą się pojawić, może pojawi się coś innego, coś więcej. Zobaczymy. Na dzisiaj to tyle. Nie widziałem jakichś szczególnych, głęboko ukrytych sekretów. Co najwyżej ten miesiąc i rok, w którym cała fabuła się dzieje, ale to zdążyli już wyjaśnić przez opis gry. Także tak, zobaczymy jak ta gra wyjdzie i pewnie omówię więcej szczegółów na temat tego, co się tam wydarzyło, jak już zostanie wydana. Na ten moment dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do jakiegoś komentowania tematu, bo cóż, możecie wy coś znaleźć z sekretów, które zostały tam ukryte. Tymczasem póki co do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Freddy, Bonnie, Chica, Foxy? How is this happening? What are you?